Sezon motocyklowy tuż, więc trzeba pomyśleć o tym, w jaki sposób przygotować swój motocykl, żeby był bardziej funkcjonalny. Jest ze mną QJ Motor SRV 125, czyli 15-konny cruiser, którym możecie jeździć na prawo jazdy kategorii B. I zaczynam tym samym cykl montażu akcesoriów, bo pojawiają się pytania w komentarzach, czy oferujemy akcesoria do tych modeli motocykli. I powiem Wam w ten sposób. Internet jest zalany różnej maści akcesoriami. Jedne są lepszej jakości, drugie są gorszej jakości. Natomiast my postanowiliśmy wprowadzić do oferty akcesoria do naszych motocykli. Marka, którą będę tutaj instalować, jest to marka Power Force i jest to nasza marka własna Motorlandu, także będziecie mogli ją nabyć w naszym sklepie. I oczywiście te produkty są objęte 2-letnią gwarancją, co powoduje, że o jakość nie musicie się martwić. Tutaj w tej 125 zainstaluję przednią szybę, zainstaluję sakwy boczne, 2 rodzaje oraz 3 rodzaje oparć, więc przyjrzyjcie się teraz, jak wygląda 125 bez żadnych akcesoriów, tak zwany golasek, sauté. A ja, żeby nie przedłużać, biorę się za pierwszy element, czyli szybę. I co Wam mogę zdradzić? Te akcesoria będą bardzo dobrze wycenione, także na pewno cena nie wydrenuje Waszego portfela. Zacznę od szyby. Jest to szyba uniwersalna, ale jak najbardziej będzie pasowała do tego motocykla. Przyjrzyjcie się tej marce Power Force. My oczywiście w swojej ofercie mamy też Puiga, natomiast od razu powiem Wam, że ta szyba będzie kosztować 99 zł. Także myślę, że bardzo korzystnie. A tak się prezentuje. Jest słusznych rozmiarów, także bez problemu ochroni Was przed wiatrem. Od razu ją sobie zmierzymy, żebyście też wiedzieli, z czym mamy do czynienia. Szerokości tutaj mamy 42 cm u podstawy, u góry jest 27 cm. A na wysokość ta szyba ma 39,5 cm. No i pięknie, teraz możemy zrobić zdjęcia do katalogu. Chciałoby się powiedzieć, że mucha nie siada, no ale byłbym hipokrytą, bo właśnie tutaj muchy będą siadać, a tak naprawdę lądować. I to będzie ich ostatnie bolesne lądowanie, no bo powiedzmy sobie to wprost. Ten motocykl ma potencjał. Prędkości rzędu 110 przelotowe to dla niego nie problem. Kolejne na mojej liście jest oparcie ze stelażem. Ekoskórka, ale fajnej jakości. A to oparcie, które za chwilę będę montował, ja gong w kościele. Byłem ministrantem i lektorem. Śpiewałem też w kościele. Słuchajcie, to jest oparcie z bagażnikiem Power Force i ono kosztuje 279 zł. To jak na razie mamy 379 zł. Jeszcze do tego dojdą sakwy. No myślę, że w tysiaku za wszystkie akcesoria się zamkniecie. No nieźle. Zobaczcie, sprytnie jest to przemyślane wszystko. Te tulejki są zainstalowane po to, żeby nie porysować tego plasticzku. No bo jak Wam się odechce jeżdżenie z
oparcie, no to też w bardzo łatwy sposób będziecie mogli je zdemontować. Pamiętajcie też o kolejności: śruba, podkładka, tulejka, następna podkładka. I jak Wam się podoba? No to na ten moment tak, mamy szybę za 99 zł, oparcie z bagażnikiem za 279. Na jakimś ekspanderku możecie sobie tutaj wrzucić torbę, plecak, whatever. A wygląda to tak. I kolejny element naszego wyposażenia dodatkowego to, moi drodzy, sakwy boczne. Mam dwa rodzaje sakw. Na sam koniec Wam jeszcze pokażę dwa rodzaje innych oparć, bo będzie jedno oparcie takie mocno premium, ponieważ ono jest z regulacją, jest składane. Kosztuje też sporo więcej, bo 559 zł. Na koniec w filmie będziecie mieli przebitki, jak wygląda ten motocykl po zainstalowaniu tego oparcia. Mam też oparcie za 185 zł, ale bez bagażnika, więc wydaje mi się, że najbardziej sensowną opcją, i też patrząc, jak to jest wykonane, jest jednak to oparcie za 279, bo macie oparcie i macie bagażnik, a wysokość, no to też możecie sobie wyregulować, odkręcając 4 śruby, chyba że ktoś chce mieć regulowane, ale o tym, moi drodzy, za chwilę. Teraz biorę się za sakwę. Dobra, zobaczcie, jak oni sprytnie to zrobili. Ja myślałem, że ten pasek trzeba odpiąć, ale tutaj macie plastikowe klamerki, które są ukryte. Zobaczcie, co dostajecie. Kłódeczkę i 2 uchwyty na picie. Całkiem spoko. A sakwa jest w swojej prostocie bardzo funkcjonalna, bo jest prostokątna, wzmocniona, więc nic Wam się nie pogniesie. 30 cm długości, 14 szerokości i 21 cm głębokości. Tutaj macie uchwyty montażowe, które przykręcimy oczywiście do stelaży w tym miejscu. Natomiast żeby tą sakwę można było zainstalować, to musimy tu przykręcić takie tulejki. O, w ten sposób. Moi kochani, nastąpiły małe problemy techniczne, ponieważ śruby do montażu zarówno oparcia, jak i właśnie sakw bocznych, no bo one mają takie stelaże, muszą być dłuższe. W dniu następnym kupię takie dłuższe śruby, wrócimy do tego odcinka, a w tym momencie zdemontuję oparcie, zamontuję sakwy i pokażę Wam, jak wygląda ten motocykl z szybą i sakwami. Czucie, żeby nie kręcić. O, tak. A dla tych, co nie wiedzą, marka Motorland jest już 30 lat na polskim rynku. Ponad 30 lat. Robi wrażenie, co? Teraz zobaczcie, jak się prezentują te sakwy. Jeśli chodzi o te uchwyty, no to fakultatywnie. Możecie je montować, możecie ich nie montować, ale co by nie mówić, w takiej konfiguracji ten motocykl zyskuje bardzo na funkcjonalności, więc jakieś weekendowe tripy albo po prostu wyjazd do pracy, jakieś niewielkie zakupy i bezproblemowo sobie ogarniecie, mając takie sakwy, i są mega przyzwoicie wykonane. I taki właśnie zestaw będzie na naszej testówce, więc jak będziecie nas odwiedzać i będziecie chcieli się przejechać takim motocyklem, no to od razu możecie sobie wypróbować te sakwy. Brakuje mi śrub, tak jak Wam mówiłem. Chcę go ubrać całościowo, zainstaluję jeszcze uchwyt na telefon. Dajcie mi znać, co powinien mieć taki motocykl, bo uważam, że na pewno gmole i takie gmole też będziemy wprowadzać do naszej oferty. Natomiast secik będzie taki: szyba, sakwy, oparcie, ale z dłuższymi śrubami. Potem Wam zrobię przebiegi, jak wyglądają inne oparcia. Natomiast w tym momencie, co warto powiedzieć, te sakwy kosztują 485 zł ze stelażem, ze śrubami, 2 sztuki. Jeżeli macie troszkę zdolności manualnych, ja siebie też oceniam jakoś tak
średniawo, bo bardziej się pasjonuję w sumie stolarstwem niż mechaniką, ale umiejętności są, więc powiem Wam, że montaż jest banalnie prosty, szybki, trwa pewnie maksymalnie kwadrans, więc jeżeli macie jakieś wolne popołudnie, chcecie się pobawić, bez problemu je zainstalujecie. No i co ważne, te stelaże są grube, tak, bo już to mówiłem, ale powiem jeszcze raz, ta blacha jest konkretna. Dobra, teraz lecimy dalej. O, może uchwyt na telefon? Co Wy na to? Okej. Moi drodzy, a jeśli chodzi o uchwyty, to mamy dwa rodzaje uchwytów. Jest uchwyt z tak zwanym tłumikiem drgań, tudzież amortyzatorem. Kula, ten system montażowy pewnie Wam coś przypomina. Mamy też w naszej ofercie takie uchwyty na picie, które są właśnie w tym samym systemie. Niemniej jednak posiadamy też drugi model uchwytu, a mianowicie pokrewny z tym pierwszym, ale bez tłumika drgań. Dlaczego ten tłumik drgań jest wskazany? Moim zdaniem przede wszystkim iPhony nie lubią drgań, więc to będzie dobre. No a jeżeli będą wibracje, no, przy niskich prędkościach Wam to nie grozi, natomiast jeżeli troszkę rozwiniecie się już na trasie, no to na pewno będzie bezpieczniej dla telefonu. Cena 119 zł, cena tego bez tłumika drgań 69 zł, tak Panie Patryku? Tak jest. Dokładnie, czyli 5 dyszek różnicy. Decyzję pozostawiam Wam. Jeśli chodzi o instalację telefonu, to w tym wypadku ja bym rekomendował zainstalować go z lewej strony, ponieważ mamy tutaj gniazdo do ładowania USB-A i USB-C, co jest bardzo wygodnym patentem. Jeszcze jeden patent Wam sprzedam. Ja na przykład kupuję sobie kable spiralne z wtyczką boczną, co powoduje, że jeżeli nie potrzebujecie aż tak dużo kabla, no to on Wam nigdzie nie dynda. To jest naprawdę dobry temat. Możliwości ustawień jest dosłownie całe mnóstwo. Jeżeli chcecie na przykład poziomo mieć nawigację, też nie ma problemu. Oczywiście też tą nawigację możecie przerzucić na ekran dzięki aplikacji CarbyDrive. Ja miałem wiele do czynienia z uchwytami, nawet quada zrolowałem z uchwytem i MTB też zdarza mi się mocno jeździć i tych uchwytów przerobiłem sporo. Tu jest jakościowo. Muszę jakąś mocną fałką przejechać 500 km z tym uchwytem i zobaczymy, czy się coś poluzuje od wibracji. No props, za 119 zł. I moi drodzy, o czym nie powiedziałem, w zestawie dostajecie taki kluczyk, więc zarówno rozstaw na tym uchwycie sobie to jest PH1, czyli tak zwany śrubokręt gwiazdkowy i oczywiście też macie możliwość zainstalowania tutaj tych nakrętek. Natomiast dociągnięcie tych nakrętek rekomenduję dopiero wtedy, kiedy ustalicie sobie idealnie, w którym miejscu ma być zainstalowany ten uchwyt. One też oczywiście są podgumowane, także to się nie odkręci. Nie, jest plusik. Power Force. Kontynuuję projekcik i teraz tak, wyposażony już jestem w śruby 8 i 6 o odpowiedniej długości. Nie było na imbus w żelaznym, więc wziąłem normalne 6-kątne, ale z takimi ładnymi nakładkami, więc za chwilę ubierzemy go również w oparcie. Zobaczycie sobie, jak wygląda ten motocykl z szybą, uchwytem na telefon, 2 sakwami i z oparciem, a następnie podmienimy sobie też inne sakwy i inne oparcia. Brakuje mu gmoli, ale to wszystko w swoim czasie. A do Was też mam prośbę, wyślijcie mi swoje SRV-ki, jak je przerobiliście. Czy dołożyliście akcesoria, czy też coś zdemontowaliście, czy może jakieś, nie wiem, customowe fotele pomontowaliście, może coś oprzyliście. Pokażcie mi w komentarzu, jak wyglądają Wasze projekty. Dobra, mamy to. SRV 125
gotowy do drogi. Myślę, że nie jedna weekendowa wyprawa teraz będzie dużo przyjemniejsza, bo tutaj schowacie sobie rzeczy podręczne, wyrzucicie telefon, jak wasza partnerka będzie pytać, gdzie jesteście, to szybko się połączycie. Oprócz tego sprawdźmy oparcie, jak to wygląda. Ogólnie, jak na 125, to tu jest całkiem sporo miejsca. No. Bardziej, że ja do maluszków nie należę. Dobra, biorę się za następne oparcie. Moi drodzy, na potrzeby zdjęć zdemontowałem tylny bagażnik, bo drugie oparcie, które mamy w naszej ofercie, kosztuje 185 zł i ono jest takie samo dokładnie, tylko że nie ma stelaża na bagażnik. Także zobaczcie sobie, jak wygląda samo oparcie. Zrobiłem taką małą kalkulację i właśnie motocykl w ten sposób ubrany, czyli szyba, uchwyt na telefon z tłumikiem, drgań, sakwy, oparcie i właśnie bagażnik kosztują 982 zł, czyli ceny są naprawdę rewelacyjne. Za niecałego kafla możecie sobie wyposażyć motocykl do drogi. A teraz tak, zdejmę to oparcie, zamontuję takie z regulacją i ostatni komplet sakw. Z małymi komplikacjami, ale udało mi się zamontować kolejne akcesorium, a mianowicie oparcie składane, które kosztuje 559 zł i co do zasady, to tutaj producent naprawdę się popisał, bo zobaczcie, mamy regulację w tej płaszczyźnie w pionie. Tu odkręcamy sobie, możemy jeszcze wyżej podnieść to oparcie. Ono samo w sobie tutaj ma niewielki kąt ugięcia, ale to będzie nam potrzebne, kiedy będzie podpierało nasze lędźwie. I jest podparcie odcinka lędźwiowego. Robi wrażenie. No i faktycznie podczas jazdy komfort mocno nam się poprawia i całkiem nieźle wygląda przy okazji. I co jest na duży plus? Tyle razy wkręcałem, wykręcałem i gwinty trzymają dobrze. Moi kochani, już myślałem, że zamontuję i to jest koniec, ale jeszcze mnie coś zaskoczyło, bo tutaj jest taki malutki dynks, przez który nie mogłem zamontować niestety tej sakwy, ale możecie ją rozpiąć. Przy okazji widzę, że ona wygląda na wodoodporną i w środku jest aluminiowy stelaż. Macie kluczyki i ten dynks dokładnie w ten sposób możecie zabezpieczyć, odbezpieczyć. Czyli jeżeli zainstalujecie te sakwy na tych trzech właśnie tulejkach, to później bezproblemowo pyk, zamykacie zameczek. Moi drodzy, ten odcinek dobiegł końca. Dziękuję Wam bardzo, że dotrwaliście aż do tej pory. Ubraliśmy SRV 125 w różnych konfiguracjach. Jeśli chodzi o te sakwy tekstylne, to moim zdaniem one prezentują się bardzo przyzwoicie. Może nie nadają aż takiego cruiserowatego sznytu, natomiast dużo więcej możecie do nich zapakować, no bo są zrobione jak worki żeglarskie, poza tym mają w środku stelaże aluminiowe, więc będą trwałe, możecie je zabezpieczyć i taka konfiguracja jak tutaj jest na obrazku w kamerze wychodzi 1296 zł, czyli dalej jest to niedużo, no bo szyba 99, uchwyt 119, też mamy tańszy uchwyt, jakbyście nie chcieli, aby on był amortyzowany, stelaż 559 razem z oparciem, z bagażnikiem i sakwy tekstylne 519 zł, czyli no, dosyć podobna cena jak do tych sakw skórzanych, ala skórzanych, które kosztują 485 zł. Myślę, że przeróbki znowu jakieś nastąpią, no bo apetyt rośnie w miarę jedzenia. Mnie ten projekt osobiście się podoba. Zyskał takiego, można powiedzieć, troszkę podróżniczego sznytu ten motocykl, który notabene sam w sobie jest bardzo ładny i bardzo dynamiczny i to wiele osób o tym mówi, no bo przypomnijmy sobie, że tu jest ten sam silnik, który występuje w naszym ścigaczu od QJ Motor. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku.